Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. W zeszłym tygodniu kilka rzeczy mi nie wyszło. Miałem zrobić streama, niestety w sobotę żeśmy trochę ze szwagrem popili. W niedzielę miałem urodziny babci i tak jakoś się to nie wyszło. A propos właśnie tego picia, powiem Wam, że ja ogólnie nie piję alkoholu. Czasami jakieś piwo wypiję, ale to też jedno max, bo jak wypiję dwa, to już mi głowa następnego dnia boli. I jakoś tak, nie wiem kiedy, to gdzieś na początku roku myślę było. U szwagra wypiliśmy whisky. Ja się tam na whisky nie znam. Wypiliśmy taką jakąś, to nie jest jakaś super, bo to jest Grants, to taka chyba jedna z najtańszych, tak mi się wydaje. Ale żeśmy obalili, słuchajcie, litra na pół tej whisky i słuchajcie, rano wstaję i nic, zero w ogóle kaca, bólu głowy, jakbym w ogóle nie pił. Masakra jakaś w ogóle, nie? I od tego czasu jak tam się od czasu do czasu spotykamy, to właśnie obalimy takiego Grantsa 0,7 albo właśnie litra i powiem Wam, że wstaję rano jak młody Bóg. No normalnie nic. I w sobotę to samo. Walnęliśmy tego Grantsa. Ja bym nic nie pił. Masakra. Pewnie są lepsze trunki niż to. Zaraz mi tu rzucicie jakimiś nazwami, typu jakieś tam inne 5-letnie, 50-letnie, ale powiem Wam, że jak już to jest sprawdzone, ja się potem dobrze czuję, to raczej nie będę szedł. A wiecie, ja tam też tego nie piję, tak to sobie z kolą rozrabiam, nie? Bo ja, wiecie, to jest trochę tak, że jak organizm się odzwyczaił od alkoholu, to jest masakra. I to wiele razy też było tak, że wypiłem 3 piwa, ja rano byłem nieprzytomny w ogóle, no łeb mnie bolał w ogóle, masakra. A po tym dobra, tutaj tyle prywaty, lecimy dalej. Redfall nie będzie miał na premierę 60 klatek na konsoli i mówimy tutaj o konsoli Xbox Series X i Xbox Series S. No i podniosła się wrzawa, że tego nie będzie. Arkane Studio oczywiście sprostowało, że nie będzie na początku, że pojawi się po pewnie kilka dni jakiś tam patch popremierowy, w którym ten tryb 60 klatek zostanie dodany. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że na pokazie przedpremierowym graliśmy na PC-cie, więc tam nie było problemu, żeby te 60 klatek osiągnąć. Natomiast powiem Wam, że jest to dziwne z kilku powodów, ponieważ Arkane całkiem nieźle optymalizuje te gry, jeżeli chodzi o wersję na konsolę. Więc troszkę jestem zdziwiony, że nie będzie tego na 60 klatkach. Gra też nie jest jakoś tak, nie wygląda tak super, żeby tego trybu 60 klatek brakowało. Ostatnio ogrywałem, to już mogę powiedzieć, Dead Island 2, które działa w 60 klatkach i wygląda w mojej opinii o wiele lepiej niż od Redfalla i tam nie ma problemu. No zresztą recenzję pewnie dzisiaj sobie obejrzycie, bo dzisiaj embargo na Dead Island schodzi o godzinie chyba 16, ale dobrze pamiętam, dlatego tego Enerflasha oglądacie wcześniej, żeby nie kolidowało. Także powiem Wam, że Arkane doda tego patcha, nie ma o co tam, to jest też problem taki, że na przykład jak ja będę grał na premierę i pewnie będę, albo przedpremierowo dostanę kod i będę chciał grę zagrać, zrobić materiał na premierę, no to jest problem, bo ja nie będę miał 60 klatek, a potem już mi się nie będzie chciał drugi raz grać w 60 klatkach, więc kończę ją w 30. No ale cóż, no tak już czasami jest. Mam nadzieję, że szybko tam Arkane się upora z tym i oczywiście dostaniecie szybko patch na 60 klatek. Ja pewnie się obejdę tutaj niestety z makiem na 60 klatek, trudno. Słuchajcie, powróciła gra Trine 5. To jest taka bardzo fajna platformówka z elementami logicznymi, gdzie sterujemy czarodziejem, rycerzem i chyba łotrzyk, to jest albo złodziejka, nie pamiętam. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że wyszło od tego aż 5 części, bo ja grałem w 3. 4 mnie już w ogóle ominęła, w ogóle gdzieś odpłynęła. I nie zauważyłem nawet, że wychodzi, a teraz już wychodzi, słuchajcie, 5. Pamiętam, że pierwszą część, tutaj taka mała ciekawostka, Trina, kiedy wchodził silnik Unity, albo on już był troszkę na rynku, ja zacząłem się troszkę interesować tym, jak gry są zbudowane pod kątem asetów. I pamiętam, że zrobiłem taki tak zwany reverse engineering,
na jedynce Traina i patrzyłem, jak są zbudowane lokacje, w jaki sposób są zbudowane w lokacje w Trainie, w jedynce. I powiem Wam, że byłem naprawdę wielokrotnie mega zaskoczony, że jeden obiekt, w zależności od tego, jak był ustawiony, przodem, tyłem, bokiem, służył za różne elementy na scenie. Niesamowite w ogóle. To było oczywiście po to, żeby zaoszczędzić pamięć RAM. Ale powiem Wam, że jak zobaczyłem, jak to zostało sprytnie zrobione, to naprawdę byłem zszokowany, tyle mogę Wam powiedzieć. Natomiast piąta część z tego króciutkiego trailera wygląda, że będzie ponownie trójka bohaterów. Oprawa oczywiście znowu utrzymana w takiej fantastycznym baśniowym klimacie. Oczywiście to nadal jest przygodówka 2,5D. I powiem Wam tak, no ja bym sobie zagrał, kurde. Te pierwsze 3 części mi się bardzo podobały. Najmniej pamiętam trójkę. Najbardziej pamiętam jedynkę, bo jak jedynkę odpaliłem, to wow! A ta piątka, powiem Wam, że wygląda naprawdę elegancko i myślę, że fajnie będzie powrócić do Traina. Gra pojawi się również na Switcha, z tego co widzę, na PlayStation 5. Nie wiem, czy na Xboxa się pojawi, bo nie widzę tutaj informacji, ale tak, będzie na Xbox Series X i Xbox Series S. Xbox One jeszcze, co ciekawe, i na PlayStation 4 też, no i oczywiście na PC-tach, także na wszystkich możliwych platformach aktualnych gra się pojawi. Polecam, jeżeli nie graliście, bardzo fajna gierka. Bardzo rzadko pojawiają się informacje o grach planszowych, aczkolwiek tutaj chciałbym Wam powiedzieć o bardzo fajnej planszówce. Ja jej nie kupię, ale zaraz do tego dojdziemy. Planszówce bazującej na legendarnym komiksie Torgal. Dlaczego o tym mówię? Chociaż nigdy nie wspominam o planszówkach. Ano dlatego, że Torgal jest dla mnie, dla osób wychowanych w latach 90. absolutnie postacią kultową. Kiedyś komiksy z serii Torgal wydawało wydawnictwo Orbita, które wydało chyba wszystkie komiksy. Potem pamiętam, że była Zdradzona Czarodziejka w twardej oprawie, to wydawnictwo Korona wydało, jedna z najrzadszych Torgali, mam go też. No a potem już chyba Egmont przejął Torgala, nie pamiętam jak to potem się stało, bo po Zdradzonej Czarodziejce jeszcze miałem chyba ze 3 te Torgale i potem przestałem już w ogóle kupować, a jak już Rosiński przestał w ogóle rysować, to już w ogóle mnie to przestało interesować, co tam się z Torgalem dzieje, ale Torgal jest niesamowicie postacią kultową dla osób w latach 90., więc też mnie zaskoczyło, że dopiero teraz wychodzi jakaś planszówka z Torgalem, bo to jest fajny temat, żeby faktycznie taką planszówkę zrobić. No i słuchajcie, polska firma Portal Games, Joanna Kijanka, Jan Maurycy i Rafał Szyma postanowili stworzyć taką grę na podstawie Torgala. Jako cel obrali sobie 30 000 euro i słuchajcie, zebrali to w 1,5 godziny. Także widać, że postać Torgala nadal w Polsce jest mega popularna. Znaczy pewnie nawet nie w Polsce, na świecie po prostu. I gra spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Teraz w momencie, kiedy na to patrzę, już jest 101 000 euro. No tylko pogratulować, słuchajcie. Jeżeli chcecie, bo chyba jeszcze można, jeszcze 11 dni jest na wsparcie tego projektu i no i w zamian dostajecie oczywiście planszówkę. Możecie jeszcze wesprzeć, ale to nie będę linka podawał, żeby nie było, że ja tutaj kogoś reklamuję, bo to nie jest jakby post płatny, natomiast chodzi mi o to, że Torgal, no to jednak widać, że postać niesamowicie kultowa. Dlaczego ja tej gry nie kupię? Ano dlatego, że ja nie za bardzo gram w planszówki. Pomimo tego boomu ogromnego na gry planszowe, ja jakoś nie popłynąłem z tym prądem i mamy jakieś planszówki bardziej pod Oliwiera, ale ja sam jakby w planszówki nie bardzo. Nie odnajduję się w nich. Może tak. Lubię sobie popatrzeć na figurki z Warhammera, jak są ładnie pomalowane, ale tak, żebym grał nimi, no nie bardzo, nie wiem, jakoś nie to, że mnie to odrzuca, bo pewnie wiecie, przy dobrym jakimś piwku albo przy grantsie w kilka osób jest śmieszniej, pewnie w takiego Torgala też się fantastycznie by grało, natomiast ja jakoś planszówki nie są rzeczą, która mnie jakoś tam specjalnie porywa. Jedyną planszówką i tutaj zaraz wszyscy powiedzą, panie, co pan w ogóle za bzdury gada. Jedyną planszówką, w której mi się dobrze grało, to była Magia i Miecz. Dzisiaj się to nazywa Talizman, ale ogólnie Magia i Miecz przez znawców gier planszowych jest uważana jako, że to jest najgorszy syf. A ja akurat powiem wam, że w Magii i Miecz się dobrze bawiłem, miałem wszystkie części.
Niestety wszystko sprzedałem na Allegro, pamiętam, miałem wszystkie dodatki, miasto, jaskinia, w kosmicznej otchłani, jeszcze coś tam było, tą podstawkę miałem, nawet kiedyś miałem sobie kupić, bo jeszcze było, nie pamiętam, to chyba też Orbita albo Sfera wydawało, nie pamiętam jakie wydawnictwo, Sfera chyba. Można było kupić metalowe figurki do Magii Miecza, ale to już nie miałem tego. Ale miałem tego naprawdę masę, tych wszystkich kart, tego wszystkiego. Ja to już bardzo dbałem, więc to było niesamowicie zadbane. No i puściłem to na Allegro za jakieś grosze kilkanaście lat temu. Jeszcze miałem Wampira, Tajemnice Mumii, Przekleństwo Mumii. Wampira, Przekleństwo Mumii. Jeszcze miałem taką, to że zupełnie jakaś inna gra w kosmicznej otchłani. I jeszcze mam jedną grę, którą kiedyś muszę w ogóle sprzedać na Allegro. Batman, planszówka. Batman został mi dlatego, że ja tam trzymałem gazetki z cyckami gołymi. Gra jest u moich rodziców, więc pewnie już tam znaleźli, co tam było w środku. Muszę kiedyś tą grę przywieźć i ją po prostu wpieniężyć. Ale ja to nie jestem jakiś bardzo planszówkowy. Jasne, jak z kolegami, jak pamiętam z Piotrem, jak żeśmy Magię i Miecz grali, żeśmy rozkładali te wszystkie plansze, wszystkie dodatki, to graliśmy kilka godzin i to było fajne. Natomiast dzisiaj jakby trochę nie mam też z kim, bo moja żona nie lubi planszówek, Oliwier jest za mały, a samemu grać to tak jest trochę średnio. No, w każdym razie, jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem Torgala, no to musicie sami sobie znaleźć. 85 euro kosztuje wsparcie minimalne, w którym dostajecie grę, która jest, no tak jak patrzę, tutaj posiadam masę różnych kart, jakieś tam fajne te figurki trójwymiarowe, takie 3D, no fajnie to wygląda, fajnie. Także kto będzie miał, to na pewno się będzie dobrze bawił. W którymś z poprzednich Refreszy wspominałem, że E3 zostało odwołane. No to już wiadomo, że E3 się nie odbędzie, więc jedyną sensownymi targami gier jest Gamescom. I jest to z kilku powodów dobre, bo można się samemu wybrać do tej kolonii, nie jest daleko. Bilety nie są jakoś specjalnie drogie, więc jeżeli żałujecie, że nie będzie 3, no ja trochę żałuję, bo to jednak były fajne targi, no to myślę, że na Gamescom można się spokojnie wybrać. Zwłaszcza, że to jest wakacje, z tego co pamiętam jakoś koło 20 sierpnia się to odbywa. Można jechać i myślę, że będzie ok. Ja myślę, że Gamescom tak szybko nie upadnie, bo to nie są takie, znaczy to są targi branżowe, ale to są takie targi, gdzie naprawdę mega dużo ludzi tam przychodzi. No, nie chodzi o to, że jest dużo wystawców, ale odwiedzających tam jest masa. Także jeżeli chcecie się wybrać na Gamescom, no to musicie się nastawić na to, że będzie naprawdę tam dużo ludzi, szczególnie nie w dni prasowe, tylko w te zwykłe. Ale zachęcam, bo fajna impreza. Pojawiły się plotki, na początku pojawiły się plotki, ale teraz już wiemy, że Suicide Squad zostanie przesunięty na rok 2024. Podejrzewam, że to jest pokłosiem tego, że gdy pokazano ostatni trailer i zaprezentowano grę jako usługę i myślę, że gracze się troszkę obawiali, że to się stanie dokładnie z tym, co stało się z Marvelem. Więc postanowiono przesunąć o rok premierę gry i powiem Wam tak, twórca tutaj jakoś się tam tłumaczy tak pokrętnie, że chodzi o to, że gra technicznie nie wyrabia, ale powiedzmy sobie szczerze, rok na optymalizację to jest bardzo dużo. Ja myślę, że oni przemodelują rozgrywkę, aby to była gra singleplayerowa, a nie gra jako usługa, bo no to powiem Wam, że bardzo źle by wróżyło, to już pokazał Marvel, że to nie tędy droga. Chociaż z drugiej strony Guardians of the Galaxy mega fajna gra, singlowa, a jednak tak dobrze się nie sprzedała, chociaż zdobywała bardzo pozytywne opinie, ale no tutaj jest wydaje mi się dosyć duże ryzyko, że dużo graczy by się od niej odbiło. Ja nawet nie wiem, czy bym się od niej nie odbił. Jeżeli to była taka, wiecie, to właśnie w stylu Marvela, to mogłoby być ciężko. Ciekawa informacja dla osób, które chciałyby zagrać w Half-Life Alyx, a nie posiadają VR-a. Otóż jest już mod, który umożliwia granie
bez hełmu VR. Ja w to nie grałem w wersji na klawiaturę i myszkę, grałem w VR-a i powiem Wam tak, no fajnie, że to działa, że można zagrać, ale to chyba tylko jest taki sens, żeby poznać jakąś historię, bo no cała zabawa polega na tym, że to jest w VR-ze, że możesz to podnosić, rzucać, rysować. Oczywiście podobno to można też zrobić bez hełmu przy użyciu klawiatury, no ale to jednak nie jest już tak zabawne, tak? Nie bawi tak bardzo jak właśnie wersja VR-owa. W każdym razie, no, jeżeli chcecie zagrać, poznać historię, no to można. Aczkolwiek, tak jak mówię, tracicie na tym, myślę, że połowę zabawy, aż mógłbym tak rzec, gdy gra się faktycznie na VR-ze, to jest zupełnie inna bajka. A skoro jesteśmy już o VR-ze, Nvidia w końcu wypuściła swój ten RTX Remix, tylko na razie jest to w formie jakiegoś chyba runtime'a. Ja szczerze mówiąc próbowałem do tego dojść, ale ja jestem za głupi na to. Więc ja powiem Wam szczerze, że na początku spodziewałem się, że ten RTX Remix będzie troszkę na zasadzie reshade'a. Czyli odpalacie grę, przed grą wstrzykiwany jest ten reshade do bibliotek DirectX i w trakcie gry możecie sobie uruchomić okienko, które to odpala. I to by było świetne, gdyby to działało też tak właśnie, ale to na razie tak nie działa. W każdym razie wspominam o tym dlatego, że jeden z moderów zaczął projektować Half-Life'a 2 z obsługą śledzenia promieni. No i powiem Wam, że tutaj zamieścił kilka screenów i wygląda to naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. Jeżeli Nvidia czy tam RTX Remix pozwoli dosłownie każdą grę przerzucić na nową wersję gry właśnie ze śledzeniem promieni, to ja myślę, że tutaj będzie teraz złota era wszystkich moderów i będzie mnóstwo gier przenoszone właśnie na tą formę i nawet mam nadzieję, że też tych starszych, tak, nie wiem, jak na przykład Soul River. Ja kiedyś robiłem eksperymenty właśnie z reshade'em, tam co prawda był SSR, ale już nieważne, też próbowałem robić takie rzeczy, żeby odpalać śledzenie promieni oszukane i można takie rzeczy robić, ale tutaj widać, że RTX Remix jest no, narzędziem, które naprawdę myślę będzie można dużo dobrych rzeczy zrobić. Także jeżeli znasz się troszkę na programowaniu, tak mi się wydaje, no to będzie można tutaj w którymś momencie sobie do tego zasiąść. Film Super Mario Bros. Powiem Wam tak, nie widziałem jeszcze, ale tam jakieś do mnie opinie dotarły, że podobno lipa, że kicha, a się okazało, że Super Mario Bros. Jest aktualnie najlepszym filmem 2023 roku, najbardziej kasowym i podobno jednym z najlepiej zarabiających filmów animowanych na świecie. Także Nintendo wykonało dobry ruch. Zastanawiam się tylko, dlaczego tyle to trwało, żeby wydać Mario w wersji cyfrowej, znaczy w wersji kinowej. No i widać, że się to opłacało. Także film zarobił krocie, co tylko pozwala przypuszczać, że nie skończy się tylko na tej jednej części i będą kolejne filmy z Mario. To jest, wydaje mi się, tylko kwestia czasu i one oczywiście też się będą pojawiać. Natomiast opinie, tak jak mówię, czytałem, dużo jest negatywnych opinii. Nie wiem troszkę, ja sam nawet jakbym oglądał, nie wiem czego bym oczekiwał, bo powiedzmy Mario jest taką dosyć, nie obrażając oczywiście wszystkich fanów Mario, ale jest taką dosyć prostą historią, w grach przynajmniej, to są prościutkie historie, banalne wręcz i troszkę nie wiem czego bym się spodziewał, tak? Ogólnie raczej chyba, że Bowser porywa księżniczkę Peach'ę i Mario za nią rusza i to wszystko, tak? I jakby nie ma tutaj miejsca na jakieś, wiecie, rozwijanie fabuły. To jest taka wręcz prostacka, można powiedzieć, historia w tych wszystkich Marianach. No ale ja powiem Wam szczerze, że z Oliwierem chyba pójdziemy do kina na to, bo on jest ciekawy. Ja to tam, szczerze mówiąc, za Marianem tak super nie przepadam, ale pogratulować Nintendo, że odważyli się wreszcie na taki ruch, bo wcześniej to ten film taki z aktorami, to on za dobry nie był za dobry, ale pochwalić.
No i oczywiście kolejna informacja na temat remake'u Snake Eatera. Niektórzy twierdzą, że ten remake powstaje. Niedawno Donna Berg, która podkładała głos Phantom Pain, pochwaliła się fotką, gdzie trzyma jakąś taką teczuszkę, która jest podpisana Snake Eater i napisała Recording in Progress, czyli że nagrywa wokale, jak możemy mniemać. I pytanie, czy właśnie Konami pracuje nad odświeżeniem trzeciej części Metal Gear Solid, czyli Snake Eatera. Powiem Wam tak, według mnie, gdyby Konami się zdecydował, to dużo pracy ma już wykonane, bo bardzo fajne modele były chociażby w Pachinko Snake Eater, więc tamte modele można by było wyciągnąć i wpleść do gry. Oczywiście no, zostaje jeszcze cała mechanika i tak dalej, ale myślę, że spora część pracy by odeszła, zwłaszcza, że te modele już zostały wykonane i gdzieś one pewnie są i Konami gdzieś tam na swoich dyskach czy na jakimś backupie je ma, więc odeszłoby trochę pracy. Ja podejrzewam, że Konami troszkę się tutaj boi pewnej rzeczy, bo już wiadomo, Metal Gear Solid bez Hideo Kojimy to już nie Metal Gear Solid i teraz może to być ciekawa sytuacja, kiedy Konami usuwało imię i nazwisko Hideo Kojimy z pudełek z grą i teraz wydaje Metal Gear Solid 3, gdzie no, twórcą jest Hideo Kojima, więc powinna informacja być, że to jest gra Hideo Kojimy, a skoro oni tak robili przy Phantom Painie, że usuwali to nazwisko, to ciekawe, czy to by było w ogóle, czy by stwierdzili, że gra należy do Konami, tak jak kiedyś wszystkie gry należały do Atari, nieważne kto robił gra, było Atari, tak samo teraz gra należy do Konami i Hideo Kojima jest tylko tutaj wyrobnikiem, ale w ogóle o nim nie wspomnimy. Jeżeli tak by było, to gracze myślę, żeby mogliby to zbojkotować. Także Konami teraz stąpa po bardzo, bardzo kruchym lodzie, jeżeli chodzi o Metal Gear Solid. Ja bym chętnie zagrał w remake, ale wiadomo, bez Hideo Kojimy to już nie jest to samo. I myślę, że to mój pogląd, myślę, ma wiele osób, że wydanie gry po całej chryi z Hideo Kojimą, która tak naprawdę w ogóle nie przeminęła. Może Konami myśli, że już ludzie zapomnieli. No nie zapomnieli, no pamiętają nadal. Więc trochę tak ryzykują. No zobaczymy. Jest tutaj, myślę, dużo znaków zapytania. Znaczy ja stwierdzę, że oprawa będzie na pewno super i podejrzewam, że sama mechanika też będzie, jeżeli nawet skopiują je 1:1, to będzie w porządku. Natomiast no pamiętajmy, że Snake Eater początkowo miał być grą z otwartym światem, ale to o tym się dowiecie mówię o Snake Eaterze, który robił Hideo Kojima, ale o tym się dowiecie z materiału kolejnego o Metal Gear Solid. Natomiast no cóż, jest tutaj dosyć duże ryzyko, myślę, że ze strony Konami, ale zobaczymy. Dobra, to tyle. Jeżeli chodzi o nowości, co nowego u mnie? Już Wam mówię, u mnie nic nowego nie doszło. Poczekajcie, zerknę, czy coś doszło nowego? Nie doszło mi nic nowego. Co w tym tygodniu? Słuchajcie. Dziś albo jutro, nie pamiętam, kurczę, kiedy jest znowu zapomniałem. Schodzi embargo na Dead Island. Ja sobie zobaczę zaraz kiedy. Więc recenzję możecie się spodziewać na dniach. Ona będzie przygotowana. Ja mówiłem, że dzisiaj, ale właśnie nie jestem pewien, czy dzisiaj. Zaraz sobie zobaczę, bo to jest ważne. Żebym nie przed embargo nie wrzucił gry, bo dopiero by była masakra. Już patrzę. 18. O, widzicie, dobrze, że spojrzałem. Czyli jutro. Jutro będzie recenzja o godzinie 16. Dead Island 2, także możecie już jutro czekać. Jeżeli mi się uda, w środę mi się to nie uda, na środę pewnie mi się nie uda tego zrobić, ale jeżeli mi się nie uda, to pewnie gdzieś na sobotę będzie kolejna recenzja po latach, kolejnej gry, którą sobie ostatnio skończyłem. Przymierzam się już do zrobienia kolejnego krapa. Mam już wreszcie grę, którą chciałem zrobić. Długo na nią polowałem, ale już ją mam. I może w tym tygodniu zacznę sobie to montować. I jeszcze mam taki fajny w planach materiał, którym szczerze mówiąc już się z nim trochę bujam z 1,5 roku. Znaczy nie mogę się zebrać do niego. Może tak, chodzi mi o najdziwniejsze akcesoria do gier wideo. Różne dziwaczne pady, kontrolery i chciałbym robić serię takich materiałów o takich starych rzeczach dziwacznych do różnych konsol.
Nie wiem, czy to będzie miało jakąś tam oglądalność. Na razie chcę zrobić odcinek pilotażowy, ale tak jak mówię, już od 1,5 roku się do tego zabieram. Ostatnio, powiem wam, wyjąłem pudełko z tym barachłem i postawiłem pod biurkiem, żeby leżało i mi przypominało, ale już tak leży tam od 4 tygodni. Więc nie wiem, czy go nie schowam z powrotem. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie. I wreszcie to powstaje. Obiecałem wam jeszcze odcinek kolekcjonera, który miał być w zeszłym tygodniu. Wiem, nie udało mi się go nagrać. Może w tym tygodniu mi się uda go nagrać. Będę miał trochę więcej spokoju, bo moja żona akurat ten tydzień nie pracuje zdalnie, także będę miał trochę więcej miejsca, żeby się tym zająć. Więc możliwe, że w tym tygodniu się tym wreszcie zajmę i ten odcinek oczywiście powstanie. No, także tak to wygląda, a w przyszłym tygodniu czekamy na Jedi Survivor. A, i jeszcze jedna wiadomość, słuchajcie, zapomniałem o jeszcze jednej ważnej wiadomości i nie pamiętam kiedy to było, dajcie mi sekundę, bo to jest ważna rzecz. Widzicie, w ogóle mi to wyleciało z głowy, bo w tym tygodniu jest jeszcze premiera Horizon Burning Shores, czyli dodatku do Horizon, który pojawi się tylko na PlayStation 5. I on się pojawi, słuchajcie, 19 kwietnia. Nie wiem, dlaczego nie miałem tego wpisanego, czyli w środę. Cena będzie wynosiła 89 zł i chyba będzie tylko wersja cyfrowa, przynajmniej tak mi się wydaje, na tą chwilę przynajmniej. W każdym razie ja nie zrobię dla was recenzji premierowo, bo nie dostałem przedpremierowo kodu na to. Nie wiem, czy w ogóle Sony wysyłało. W każdym razie, jeżeli nie, no to postaram się po premierze dla was tą recenzję zrobić. No, to tyle. Dobra, 26 minut. Flash jak cholera. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.